Witam serdecznie dzisiaj po południu. Co z ropą naftową, gdy trwa wojna na Bliskim Wschodzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I mam dwa ogłoszenia. W pierwszej kolejności zapraszam 20 października o godzinie 20 w Warszawie do kawiarni Agere Contra na spotkanie poświęcone temu, co będzie się działo na rynkach po wyborach. A drugie ogłoszenie jest o tym, że 17 listopada będzie wspaniałe wydarzenie, czyli XTB Investing Masterclass i zachęcam do tego, żeby także zapisać się. Tam na dole link w opisie na to ciekawe wydarzenie. Zaczynamy! Celem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Co z ropą naftową, gdy trwa wojna na Bliskim Wschodzie? Natknąłem się na bardzo ciekawy raport poświęcony zachowaniu ropy naftowej podczas konfliktów na Bliskim Wschodzie i ten materiał będzie poświęcony przede wszystkim temu surowcowi. Będzie troszeczkę o rynku złota w odniesieniu do tego materiału sprzed 2 dni. Zachęcam do tego, żeby do niego wrócić. W prawym górnym rogu jest do niego odnośnik. Ale ropa naftowa jest dla mnie teraz najbardziej ciekawa i najbardziej kluczowa, ponieważ trwająca wojna na Bliskim Wschodzie jest jednym z tych czynników, który może sprawić nam wkrótce bardzo dużą zmienność oraz także pośrednio poprzez ropę naftową wpłynąć na oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej i tym będziemy się zajmować w tym materiale. Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, kto teraz najbardziej produkuje ropę naftową. Widzimy, że Stany Zjednoczone są teraz największym producentem ropy naftowej. Rosja jest dwukrotnie mniejsza, jeżeli chodzi o produkcję, a jeżeli zobaczymy na to, ile produkuje Irak czy też Zjednoczone Emiraty Arabskie, to są to wartości 3-4-krotnie mniejsze, więc od Stanów Zjednoczonych bardzo wiele zależy, jakie będą ceny ropy naftowej na świecie, ponieważ Amerykanie mają potencjał ku temu, żeby jeszcze bardziej zwiększyć podaż ropy naftowej, działając stabilizująco na to, co się będzie działo na ropie naftowej. Dlatego też pytanie, co z ropą naftową, gdy trwa wojna na Bliskim Wschodzie, nie jest już aż tak bardzo jednoznaczna. Dlatego też należy z dużym dystansem podchodzić do tych statystyk, które wkrótce będą opublikowane, ze względu właśnie na to przetasowanie w ilości produkcji ropy naftowej wśród największych graczy na całym świecie. Jak zobaczymy ropę naftową, która dzisiaj odbija już od poziomu $88 i cały czas ślizga się po przebitym wcześniej dolnym ograniczeniu 3-miesięcznego kanału wzrostowego, to widzimy, że cały czas ten wzrost jest traktowany przez rynek jako ruch powrotny do tego najbliższego oporu i dopiero trwałe przejście, prawdopodobnie dopiero poziomu $90 na ropie WTI pozwoliłoby niezwykle bardziej zwiększyć optymizm, jeżeli chodzi o przyszłość prognoz co do ropy naftowej i zwiększyć oczekiwania co do tego, że ta ropa naftowa będzie dążyła w kierunku $100, w kierunku ostatnich maksimów i żeby zanegować wcześniejsze spadki, które na przestrzeni ostatniego roku miały miejsce i w takiej sytuacji konsekwencje takiego zachowania co do zachowania gospodarek na całym świecie będą także w takiej sytuacji bardzo duże. Jakie są przewidywania i oczekiwania, prognozy największych instytucji finansowych co do przyszłości ropy naftowej? To widzimy, że średnia, jaka jest dla ropy naftowej przewidywana na chwilę obecną, to jest $85 na koniec tego roku. I na przestrzeni kolejnych kwartałów niewiele ma się zmienić, tak to widać tutaj na tym wykresie. Skrajne prognozy są dość ciekawe. Maksimum $112, minimum $65 na koniec tego roku. Przypominam, do końca tego roku zostało 2,5 miesiąca. Dlatego też jest duża rozbieżność i brak takiego jednoznacznego nastawienia wśród dużych graczy sygnalizuje, że naprawdę można oczekiwać podwyższonej aktywności i scenariusze wcale nie są jednoznacznie nastawione na wzrosty. Co najlepiej widać na tym wykresie, który jest teraz w tle, gdzie mamy uśrednioną ścieżkę prognoz średniej i poziomów maksymalnych i minimalnych wśród tych inwestorów dużych, którzy poddali się ankiecie. No i teraz odpowiedź na pytanie, co z ropą naftową, gdy trwa wojna na Bliskim Wschodzie. I raport, który znalazłem, który chciałbym Państwu także omówić, pokazuje,
jak na przestrzeni całej historii ostatnich 60-70 lat zachowywała się ropa naftowa, kiedy wybuchały różne wojny i konflikty w okolicach Izraela i na Bliskim Wschodzie, kiedy trwała wojna Jom Kippur, kiedy była inwazja na Kuwejt, kiedy była wojna w Libanie, wojna ze strefą Gazy w ostatnich latach. No i widzimy, że przeważnie była trajektoria wzrostowa ceny ropy naftowej od początku takiego wydarzenia. Tutaj mamy przestrzeń następnych 80 dni od rozpoczęcia takiego wydarzenia i widzimy, że przeważnie taka ścieżka była wzrostowa, ale warto zwrócić także uwagę, że było kilka epizodów, gdzie ta cena ropy naftowej podlegała spadkom. No i co jest także ciekawe, ostatnie takie wydarzenia raczej sygnalizują, że nie należy oczekiwać jakiegoś podwyższonego poziomu cen ropy naftowej i każda kolejna taka sytuacja zmniejsza znaczenie i oddziaływanie wojen na Bliskim Wschodzie na cenę ropy naftowej. To jest moim zdaniem główny wniosek, który płynie ze statystyki, która jest przedstawiona na tym wykresie. Tak, generalnie ropa naftowa ma potencjał ku temu, żeby rosnąć na przestrzeni następnych 70-80 dni od rozpoczęcia takiego wydarzenia, ale w ostatnim czasie znaczenie tego wydarzenia spada. Dlatego nie można jednoznacznie stwierdzić, że rozpoczęcie wojen na Bliskim Wschodzie faktycznie da nam wzrost ceny ropy naftowej. Takie są wnioski, które płyną ze statystyki, którą teraz tutaj Państwu pokazuję. I jako że ropa naftowa jest teraz jednym z głównych czynników, który będzie determinował to, co się będzie działo na inflacji w skali globalnej, dlatego też to zachowanie ma bardzo duże znaczenie. Poznaliśmy dzisiaj ostateczne dane o inflacji dla strefy euro. Jak widzimy, ona ładnie, gładko spada. Dane nie różniły się w ogóle od tego wcześniejszego odczytu. Dlatego też będziemy się temu wydarzeniu przyglądać. Przypominam, statystyka i to powiązanie ropy naftowej, zwłaszcza i szczególnie z zachowaniem inflacji w Stanach Zjednoczonych. Przypominam, dla strefy euro zdecydowanie ważniejsze jest to, co się dzieje na gazie ziemnym, a nie na ropie naftowej, ale także oczywiście przełożenie ropy naftowej na inflację w Europie ma miejsce. I w tym miejscu zachęcam do tych specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Przede wszystkim w sytuacji takich dużych zmienności na coraz szerszej gamie instrumentów finansowych warto wiedzieć, co myślą zawodowi, jak myślą zawodowi profesjonalni traderzy. Ten materiał jest tam dostępny i zachęcam także do wzięcia udziału w XTB Investing Masterclass 17 listopada, więc tam także jest link do tego, żeby się zapisać na to wydarzenie. No i teraz inne surowce. Jak już wspomniałem, cena złota także dyskontuje te niepokoje i mamy dynamiczny wzrost, wybicie górą z tego 3-miesięcznego, kilkumiesięcznego kanału spadkowego i w tym wypadku takie potwierdzenie wyjścia jednoznacznie nam sygnalizuje bardzo silną ochotę i potencjał ku temu, żeby dążyć do poziomu $2000, żeby go pokonać, żeby zaatakować ostatnie maksima i nawet maksima wszechczasów oraz oczywiście przebić te poziomy. Moim zdaniem, jeżeli eskalacja konfliktu i trwająca wojna na Bliskim Wschodzie miałaby miejsce, to w takiej sytuacji głównym beneficjentem takiego wydarzenia byłaby cena złota i w takiej sytuacji to właśnie złoto poszłoby najbardziej w górę, a nie cena ropy naftowej. Dlatego też, jeżeli trwałaby wojna na Bliskim Wschodzie, to ze szczególnym uwzględnieniem w portfelu inwestycyjnym przyglądałbym się zachowaniu ceny złota i pośrednio także srebra, a nie właśnie ropie naftowej. Moim zdaniem takie są przesłanki i wnioski, które płyną po analizie danych statystycznych z ostatnich 50-60 lat. Jak widzimy, ten konflikt zbrojny, trwająca wojna na Bliskim Wschodzie nie ma praktycznie żadnego przełożenia na zachowanie ceny miedzi. Cena miedzi jest oderwana od tych wydarzeń na złocie czy też na ropie naftowej, ale w tym wypadku miedź, która cały czas utrzymuje się poniżej takiego oporu $8100, nie daje potencjału jakiegoś większego do wzrostów indeksów giełdowych w krótkim terminie. Natomiast jesteśmy bardzo blisko tego poziomu i w każdej chwili ta sytuacja może się zmienić. I
Dodatkowo warto pamiętać o dużym uzależnieniu i ekspozycji na cenę miedzi przez gospodarkę chińską i w tej sytuacji, jeżeli indeksy giełdowe poszłyby mocniej w górę w Chinach, to także odzwierciedliłoby się to także prawdopodobnie na zachowaniu ceny miedzi, która miałaby wtedy potencjał ku temu, żeby przełamać te najbliższe opory, jeszcze bardziej wzmacniając tendencje wzrostowe na rynkach ryzyka na całym świecie. Ja osobiście spodziewam się, że to jest scenariusz bazowy w kolejnych tygodniach i w kolejnych miesiącach, dlatego też pomimo, że miedź jest cały czas poniżej poziomu $8100, to zakładam, że kontynuacja tendencji wzrostowej będzie miała miejsce i że prędzej czy później miedź pokona te najbliższe swoje opory. Czynnik ryzyka, który związany jest z ryzykiem geopolitycznym, to także ma także odzwierciedlenie w zachowaniu amerykańskich obligacji. I dzisiaj co prawda rentowności starają się wrócić poniżej poziomu 4,80, jednak jesteśmy cały czas na poziomach, które pokazują maksima całej tendencji, całej wielkiej bessy, która rozpoczęła się 2 lata temu, nawet 3 lata temu na amerykańskich obligacjach i tutaj nic nowego się nie dzieje. Natomiast oczywiście takie wzrosty rentowności powodują, że zmniejsza się także oczekiwanie co do pierwszej obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku i zwiększa się także prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. I na tym następnym wykresie widać, że na przestrzeni ostatnich 3 dni te prawdopodobieństwo z 33% zwiększyło się do już ponad 50%, dokładnie z 51,5% prawdopodobieństwa, że będzie następna podwyżka stóp procentowych i ten szczyt jest przewidywany na styczeń 2024 roku, czyli widać, że także zachowanie rentowności amerykańskich obligacji, co jest pochodną tych wszystkich wydarzeń, które zostały przeze mnie omówione, ma wpływ na oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej i wykresy to ładnie pokazują. Amerykański dolar na razie jest dość stabilny i moim zdaniem to, że zaczyna nie odzwierciedlać tego, co się dzieje na amerykańskich rentownościach, sygnalizuje, że rynek ma naprawdę ochotę przecenić amerykańskiego dolara, czyli żeby euro-dolar wrócił do tendencji wzrostowej, ale w tym wypadku potrzeba przebicia poziomu 1,0650, żeby faktycznie to się stało i żeby taka tendencja miała miejsce, żeby była zaobserwowana. Natomiast tendencję wzrostową nie odzwierciedla nastawienie inwestorów na rynku instrumentów pochodnych, na rynku opcyjnym, którzy cały czas raczej faworyzują obstawianie scenariuszy negatywnych dla euro niż pozytywnych. Ale jak wiemy, w każdej chwili może się to zmienić. Jak widzimy, zmienność na razie jest bardzo ograniczona na rynku walutowym i to pomimo tych ryzyk geopolitycznych, to jest ciekawostka. Natomiast widzimy tutaj na tym wykresie długoterminowym, jak na przestrzeni wielu ostatnich lat kształtowały się te zmienności na rynku walutowym. I wracając do tego porannego wpisu, który sygnalizował, co może się stać, jaki jest ważny czynnik, który powinien dać kolejny wzrost o 10% na indeksach giełdowych praktycznie na całym świecie, mówiłem, jakie jest duże znaczenie oporu w rejonie 4400 punktów. Indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych zachowują się tak, jakby lekceważyły wszystkie wcześniejsze negatywne sygnały, a stare rynkowe powiedzenie brzmi: jeżeli coś nie chce spadać, to będzie rosnąć. Dlatego też rośnie prawdopodobieństwo, że już wkrótce pokonamy ten kluczowy poziom 4400 punktów, a to otworzyłoby naprawdę przestrzeń do wzrostu w końcówce tego roku, nawet nie tylko w rejon ostatnich maksimów, ale nawet w rejon 4800 punktów, dając ten potencjał 10% na wzrosty na Wall Street. Oczywiście zdecydowanie większy potencjał byłby wtedy na rynkach światowych, na giełdach na całym świecie, dlatego też znaczenie tego poziomu jest duże, a jako że jesteśmy bardzo blisko tego poziomu, dlatego warto zwracać uwagę, co się dzieje z indeksem giełdowym, kiedy testujemy ten kluczowy teraz poziom 4400 punktów. Indeks DAX po prostu powieli to, co się wydarzy na Wall Street, chociaż jeżeli równolegle euro-dolar pójdzie w górę, to wzrosty indeksu DAX powinny być relatywnie mocniejsze. Na chwilę obecną, moim zdaniem, rynek zachowuje się tak, jakby miał ochotę stworzyć odwróconą formację RGR i opór jest bardzo ładnie tutaj zaczyna być sugerowany. Dlatego też ja jestem lekkim optymistą, jeżeli chodzi o zachowanie w przyszłości indeksu DAX. I na razie nie ma żadnych większych zmian na Bitcoinie, po prostu konsolidujemy się cały czas na tych samych poziomach. I drodzy Państwo,
Jeszcze warto zwrócić uwagę teraz na polskie aktywa, ponieważ poznaliśmy dzisiaj dane dotyczące zaufania konsumentów i w tym wypadku okazało się, że ten optymizm rośnie. W październiku był wyższy niż zakładał konsensus, a systematyczny wzrost tego wskaźnika od przełomu poprzedniego i tego roku daje nam duży optymizm, jeżeli chodzi o prognozowanie dalszego odbicia polskiej gospodarki i że to wychodzenie z dołka koniunktury będzie miało faktycznie miejsce. Dlatego też moim zdaniem dane sprzyjają temu, żeby głównym beneficjentem takiego wydarzenia były akcje, czyli rynek giełdowy. Złoty na razie jest dość stabilny po zaliczeniu wsparcia w rejonie 4,40. Wsparcie ma naprawdę duże znaczenie, dlatego też batalia o ten poziom będzie dość długa, chyba że doszłoby do bardzo dynamicznych wzrostów euro-dolara albo do nawrotu tendencji wzrostowej na euro-dolarze, ponieważ w takiej sytuacji w naturalny sposób wsparcia na euro-złotym i na dolar-złotym będą złamane. Polskie obligacje dzisiaj są stabilne z potencjałem ku temu, żeby były kupowane, a giełda papierów wartościowych zalicza dzisiaj lekką korektę, która chłodzi wskaźniki w krótkim terminie, ale moim zdaniem jest zdecydowanie większy potencjał na wzrosty niż na spadki i to nawet gdyby utrzymywane były poziomy indeksów giełdowych na Wall Street. Giełda papierów wartościowych, jak już powiedziałem, dyskontuje to, że w perspektywie następnych miesięcy nie będzie ryzyka związanego z wyborami, z polityką i to odbicie właśnie teraz obserwujemy. To jest główna podstawa. Natomiast z technicznego punktu widzenia, jak widzimy, potencjał jeszcze kolejnych 10% wzrostów w rejon 2300-2330 punktów, czyli miejsca, gdzie przebiega górne ograniczenie tego rocznego kanału wzrostowego. To jest po prostu scenariusz bazowy, dlatego też poranny materiał był zatytułowany, że jest potencjał jeszcze tych 10% na wzrosty indeksów giełdowych bez żadnych dodatkowych kłopotów. Taki zasięg jest możliwy do obserwacji. I w tym miejscu, drodzy Państwo, jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, jak myślą profesjonalni traderzy. Te są wydarzenia, które teraz się dzieją na rynkach finansowych, gdzie mamy ogromną zmienność, potencjał na dynamiczne ruchy. Warto się zaznajomić z tym materiałem, ponieważ może nam zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesów, a zmniejszyć prawdopodobieństwo porażki na rynkach finansowych. Przypominam, te materiały wszystkie podlinkowane są tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zachęcam do zapisywania się na spotkanie, które będzie miało miejsce 20 października o godzinie 20 w Warszawie w kawiarni Agere Contra oraz na XTB Investing Master Class 17 listopada. Pozdrawiam, życzę stopy zwrotu, trzymajcie się, cześć!